Australia, kontynent skrajności. Z jednej strony tętniące życiem miasta, pełne nowoczesnych technologii, różnorodności kultur. Z drugiej zaś bezkresne przestrzenie outbacku, gdzie horyzont wydaje się nie mieć końca, a cisza nocy ma swoją własną wagę i moc. To tutaj, daleko od wielkich metropolii, rodzą się najdziwniejsze historie. Tu, gdzie człowiek zostaje sam na sam z ogromem natury. Jego uszy i oczy zaczynają wyłapywać rzeczy, których w innych miejscach być może by nie zauważył. Wędrując przez nocny outback, pod niebem usianym tysiącami gwiazd, można poczuć, że to jest ziemia, która wciąż skrywa swoje sekrety. Wysuszone koryta rzek, czerwone pustynie, wąskie drogi wijące się przez odludne tereny to właśnie sceneria, gdzie od ponad 100 lat ludzie donoszą o niezwykłym zjawisku. Światła min. Wyłaniają się nagle z mroku. Najczęściej na horyzoncie. Są to jasne, świecące kule, czasem białe, czasem lekko niebieskawe albo zielonkawe. Zawisają w powietrzu, jakby patrzyły na człowieka. Czasem poruszają się powoli, innym razem potrafią zniknąć i pojawić się w innym miejscu, jakby bawiły się z obserwatorem. Najbardziej niepokojące są jednak te relacje, których światła zdają się podążać za człowiekiem. Kierowcy ciężarówek, farmerzy, pasterze, wszyscy opowiadają podobnie. W środku nocy, gdy widać tylko czarną linię horyzontu, nagle pojawia się punkt światła. Najpierw wydaje się daleki i niegroźny, ale chwilę później rośnie, zaczyna przesuwać się równolegle do drogi, jakby obserwował każdy ruch. Wielu ludzi przyznaje, że poczuli wtedy dziwne dreszcze, jakby byli śledzeni przez coś, co nie należy do tego świata. Od 1918 roku w okolicach niewielkiej osady Min w Queensland zaczęły pojawiać się relacje o dziwnych, świetlistych kulach. Najbardziej znana opowieść z tamtego czasu dotyczy pewnego podróżnika, który po zmierzchu zatrzymał się w lokalnym hotelu. Gospodarz ostrzegł go wtedy: uważaj na światła Min. Jeśli je zobaczysz, nie próbuj ich gonić i nie uciekaj. Po prostu je zignoruj. Podróżnik jednak zlekceważył radę. Wyruszył w daleką drogę i wkrótce zobaczył na horyzoncie jasny blask. Początkowo sądził, że to latarnia lub światło innego jeźdźca. Lecz im bardziej się zbliżał, tym bardziej przekonywał się, że to coś zupełnie innego. Światło zdawało się zawisnąć w powietrzu i poruszać w rytm jego kroku. Gdy przyspieszał, ono także przyspieszało. Gdy się zatrzymywał, stawało w miejscu. Relacja ta szybko obiegła całą okolicę, stając się początkiem serii kolejnych doniesień. Farmerzy, pasterze, a później także kierowcy ciężarówek zaczęli opowiadać o własnych spotkaniach z tajemniczymi kulami światła. A tymczasem w kulturze rdzennych mieszkańców Australii istnieją opowieści, które ostrzegają, by nigdy nie podążać za światłami, bo kto pójdzie, może już nie wrócić. Rdzenne społeczności od dawna wiedziały, że światła nie są tylko zjawiskiem fizycznym. To część duchowej mapy tej ziemi, most między światem ludzi a światem tajemnicy. I tak w latach 20. i 30. XX wieku zaczęły pojawiać się coraz liczniejsze relacje z odludnych
rejonów Queensland i północnej Australii. Jedni widzieli jedno światło, inni kilka. Niektórzy mówili o małych kulach, inni o wielkich, jaśniejących na całym horyzoncie. Ale jedno pozostawało wspólne. Światła zdawały się mieć świadomość obserwatora. Czasem widzieli je samotni podróżni, a czasem całe grupy ludzi. Świadkowie opowiadali, że poruszały się razem z nimi, jakby odpowiadały na ich obecność. To sprawiło, że zjawisko Min zaczęto traktować poważnie. Starszyzna powtarzała swoje ostrzeżenie: nie podążaj za nimi, bo światła mogą poprowadzić duszę w zaświaty albo wciągnąć człowieka w inny wymiar istnienia. Z każdym rokiem pojawiało się coraz więcej relacji. Legenda rosła i wkrótce światła Min stały się symbolem tajemnicy Australii. Od tamtej pory minęło już ponad 100 lat, a opowieści wciąż krążą, jakby każde pokolenie dopisywało własny rozdział do tej niezwykłej historii. Są takie zjawiska, których nie da się zamknąć w żadnej kategorii, ani naukowej, ani duchowej. Światła Min należą właśnie do tej grupy. Wymykają się każdej próbie klasyfikacji, jakby same broniły swojej tajemnicy. W latach 80. profesor neurobiologii Jack Pettigrew z Uniwersytetu w Queensland postanowił zbadać ten fenomen na własne oczy. Wyposażył się w kamerę, czujniki i spektroskop, po czym wyruszył na pustkowie Bulia, krainę, w której noc jest tak czarna, że można usłyszeć własne myśli. Przez kilka nocy obserwował horyzont. Wreszcie zobaczył. Światło pojawiało się nisko nad ziemią, pulsowało, poruszało się ruchem falującym, jakby oddychało. Pettigrew zarejestrował jego barwę i kierunek, ale mimo wielu analiz nigdy nie potwierdził w pełni swej teorii o mirażu refrakcyjnym. Powiedział potem: to, co widziałem, zachowywało się inaczej niż światło, jakby miało świadomość, ale nie jestem gotów mówić, że to było inteligentne. Kilka lat później do samej doliny przybył zespół Australijskiej Organizacji Naukowej. Przez tydzień badano warunki atmosferyczne, pył kwarcowy, wilgotność, anomalie magnetyczne. W notatkach zapisano tylko jedno zdanie: źródła zjawiska pozostają nieustalone. Ale naukowcy to tylko jedna strona tej historii. Druga, dużo starsza, opowiadana jest szeptem przy ognisku. Według Walpiri światła Min to dusze zmarłych, które wracają, by przypomnieć ludziom o porządku świata. Zjawiają się tam, gdzie ktoś naruszył święte miejsce lub zapomniał o wdzięczności wobec ziemi. W jednym z mitów mówi się, że jeśli człowiek okaże światłu szacunek, poprowadzi go ono bezpiecznie przez noc. Ale jeśli okaże strach albo gniew, zniknie, pozostawiając po sobie tylko ciszę i chłód. Starszy mężczyzna z Tennant Creek, Jimmy Jungala, opowiedział kiedyś historię, którą usłyszał od swego dziadka. To było dawno temu. Dziadek wracał z polowania. Noc była ciemna, bez księżyca. Nagle poczuł, że coś idzie za nim. Odwrócił się i zobaczył kulę światła, niebieską jak piłka. Szła za nim powoli, a kiedy przyspieszył, też przyspieszyła. Nie bał się, bo wiedział, że to przodek. Zatrzymał się i powiedział: wracam do domu. Wtedy światło uniosło się w górę i znikło. Dziadek zawsze powtarzał: nie bój się światła, jeśli masz czyste serce. Współcześni kierowcy ciężarówek, którzy nocą przemierzają drogę z Bulia do Winton, często opowiadają podobne historie.
Niektórzy widzą światło przed sobą, jakby prowadziło ich wzdłuż drogi. Inni mówią, że towarzyszy im w spokoju, utrzymując stałą odległość. We wpisach ludzi na internecie można znaleźć setki historii, takich jak ta. Byłem sceptyczny. Myślałem, że to reflektory samochodu, ale światło nie miało źródła. Zbliżałem się, ono się oddalało. Zatrzymałem się, też stanęło. W końcu rozpłynęło się w powietrzu. To było piękne i przerażające zarazem. Każdy, kto widział światło Min Min, mówił, że nie da się o nich zapomnieć. Nie tylko dlatego, że są rzadkie, ale dlatego, że w człowieku coś się wtedy porusza. Jakby na chwilę ktoś zdjął zasłonę między tym, co widzialne, a tym, co prawdziwe. Wielu ludzi po spotkaniu ze światłem twierdzi, że nie wrócili tacy sami. Niektórzy czują silniejszą więź z naturą, inni z własną przeszłością. Byli tacy, którzy po latach mówili, że to doświadczenie zmieniło ich życie. Nie w sposób spektakularny, lecz cicho. Jedna kobieta z Alice Springs powiedziała: światło przyszło, gdy byłam pogrążona w żałobie. Myślałam, że to sen, ale kiedy się pojawiało, poczułam spokój. Taki, jakiego nie znałam od miesięcy. Nie wiedziałam, co widzę, ale wiedziałam, że wszystko jest w porządku. Niektórzy wierzą, że Min Min to przejaw świadomości samej Ziemi, jej sposób, by przypomnieć ludziom, że wszystko jest ze sobą połączone, że to nie dusza, nie gaz i nie miraż, lecz światło pamięci, które budzi się tam, gdzie ludzie na chwilę przestają patrzeć oczami, a zaczynają czuć sercem. Starszy z Bulia mówi: nie bój się, Min Min, powiedział mi mój dziadek, kiedy byłem chłopcem. One nie przyszły, żeby cię skrzywdzić. Jeśli je zobaczysz, po prostu zatrzymaj się i słuchaj. To znaki, nie od ludzi, lecz od ziemi. Światła pokazują się tylko tym, którzy się nie spieszą, którzy mają w sercu szacunek. Dla innych są jak lustra, odbijają ich lęk. Kierowca ciężarówki. Pewnej nocy, jadąc samotnie z Mount Isa do Winton, zobaczyłem przed sobą światło, które płynęło nad ziemią. Nie był to reflektor ani samochód. Poruszało się równolegle do mojej ciężarówki i jakby chciało mi towarzyszyć. Trwało to ponad pół godziny. Nie bałem się. To było tak, jakby ktoś pilnował, żebym nie zasnął. Turystka z Europy. Zatrzymaliśmy się na pustkowiu, żeby zrobić zdjęcia nieba. W pewnym momencie na horyzoncie zapaliło się coś, co wyglądało jak płonąca kula. Poruszało się zbyt wolno, żeby to był meteor. Zbliżało się, potem zatrzymało, jakby nas obserwowało i rozpłynęło się w powietrzu. Byłam przerażona i zachwycona jednocześnie. Nigdy nie zapomnę tego uczucia. Jakby świat się do mnie uśmiechnął. Każde z tych świadectw jest inne, a jednak wszystkie mówią to samo. Dla antropologów to echo pradawnych wierzeń. Dla fizyków niewyjaśnione zjawisko optyczne. Ale dla tych, którzy widzieli światło naprawdę, to nie jest ani jedno, ani drugie. To jest spotkanie z tajemnicą w najczystszej postaci. A w następnym odcinku niezwykłych opowieści o Australii opowiemy Wam o Garym i Robbie Holtz, o ich niezwykłej podróży przez australijski bush, zainspirowanej prawdziwymi wydarzeniami i ich książkami, które poruszyły ludzi na całym świecie. Dziękuję za oglądanie naszego wideo.